Cześć, witam na moim kanale. Nazywam się Michał i dzisiaj Wam przedstawię 15 pomysłów na prezent, na urodziny, pod choinkę dla osób, które lubią lub chcą zacząć trenować lub trenują już na siłowni czy w domu. Będzie 15 najbardziej przydatnych według mnie i dobrych pomysłów na prezent. Zaczynamy. Numer 1. Fat Grip. Są różnego rodzaju Fat Gripy. Mamy tutaj Fat Grip chiński, oryginalny Fat Grip amerykański i taki wynalazek, który jest raczej niedostępny w Polsce, Engage Grip. Dlaczego on jest taki dziwny? Ponieważ z prostego gryfu robi łamany. Jeśli chodzi o Fat Grip, zwiększa nam średnicę uchwytu, czy to handla, czy to gryfu, a co za tym idzie, zmniejsza możliwość kontuzji w nadgarstkach najczęściej i siłę samego przedramienia. Dobra, następny. Ab roller do trenowania mięśni brzucha. Taki jakiś wymyślny, taki. Wszystko zależy od Waszego budżetu. Nie są to drogie rzeczy. Jeśli w niektórych zestawach możecie dostać taką podkładkę pod kolana, dobre na wyjazd, mało miejsca zajmuje, można rozłożyć. Super prezent, jedno z lepszych ćwiczeń na brzuch. Osobiście nie polecam dla początkujących, ale dla średnio zaawansowanych jest to super ćwiczenie. Następnie nic prostszego, tylko odważniki. Mały dla kobiet, duży dla mężczyzn. Jaki? Najlepiej według mnie, jeśli chodzi o domową siłownię, kupić stały. 2 piątki albo 2 dziesiątki. Dla kobiety 2 dwójki, 2 trójki. Takie fajne ogumowane mam. Tutaj akurat mam Elejko, ale nie ma znaczenia firma. Lepiej kupić stałe niż rozkładane, bo te rozkładane często się rozkręcają, są strasznie niewygodne. Ja jestem zwolennikiem raczej sprzętów takich bardziej profesjonalnych, bardziej komercyjnych jak na siłowni niż domowych. Lepiej się z tym ćwiczy, jest to naprawdę wygodniejsze, a zawsze potem można sobie dokupić. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to ja wszystkim mówię, jeśli nie trenowałeś, 2 piątki Ci wystarczają na pierwsze pół roku treningu. Później 2 dziesiątki. Ja jak sam zaczynałem, to kupiłem sobie 2 piątki. Po 2-3 miesiącach brałem po prostu 2 piątki do jednej ręki i robiłem ten biceps, triceps w jednej ręce. Niewygodnie to niewygodnie, no ale nie było mnie stać na większe handle. Więc jedziemy z następnym. 4. Uchwyty do pompek. Tutaj mam obrotowy uchwyt, tu mam troszeczkę inny obrotowy. Te dwa są dostępne w Polsce, widziałem na serwisie aukcyjnym jednym z polskich. I nieobrotowy. Wyglądają bardzo fajnie. Co one dają? Po pierwsze, łatwiejszy dla nadgarstków uchwyt. Po drugie, mniejsza możliwość kontuzji. Po trzecie, możemy rozciągnąć mięsień klatki piersiowej bardziej. Co za tym idzie, więcej włókien mięśniowych będzie działać. I szybciej rozbudujemy swoją klatkę. Naprawdę fajna rzecz. Te akurat takie małe kupiłem sobie na wyjazd. Ważą około 300 gram, może 400, a zajmują mało miejsca. Te już troszeczkę więcej, ale są dobrym rozwiązaniem do robienia pompek w domu i dużo wygodniejsze niż na samej podłodze. 5. Dla osób trenujących. Co to jest? Nic innego jak masażery. Duży na plecy, rollery, masażery, rollery do rolowania. Ja ogólnie zwolennikiem jestem tych małych piłeczek, żeby w danym miejscu sobie wymasować ten mięsień, prawda, rozciągnąć go. To jest dobry wybór. Zwróćcie uwagę, jak będziecie kupować, bo przez internet jak kupujecie, nie widać wielkości. Ja myślałem, że to jest małe, jak kupowałem tej wielkości. Kupiłem, przyjechało takie duże, dlatego później musiałem kupić takie małe. Patrzcie na średnicę, to ma około 5 cm średnicy. Z masażerów jeszcze mamy wszystkiego rodzaju pistolety do masażu. Ja tutaj mam na przykład Terragana. Możecie zobaczyć na innych moich filmach, jak go testowałem.
Już mi służy ponad 2 lata. Używam go kilka razy w tygodniu i jestem bardzo zadowolony. Jest to dobra opcja na prezent. Od razu mówię, kupiłem sobie tego Terragana Mini, takiego najmniejszego, na wyjazdy i jego nie mogę polecić. Według mnie ma za małą siłę i nie wystarcza mi do masażu. Bardzo łatwo, jak tylko przyciskam mocniej, to się zatrzymuje. Następny, tu już trochę większy wydatek, ale mamy kółka albo TRX-a. Kółka gimnastyczne podwieszamy do drążka gdzieś przy suficie i możemy na nich się podciągać, robić plecy, biceps. Wszystko tak samo prawie jak z TRX-em. Po prostu idealny trening na wszystko, głównie na mięśnie core. Troszeczkę trzeba się pouczyć, ale bardzo polecam, zwłaszcza na wyjazd. Ja zawsze jak jadę za granicę, gdzieś na wyjazd do ciepłych krajów, biorę TRX-a. To jest po prostu super. Przyczepiasz to do palmy i robisz trening. Uważajcie, przy zakupie na OLX-ie bardzo dużo jest podróbek. Nie mówię, że podróbki są bardzo złe. Jak traficie, to będą dobrej jakości. Głównym mankamentem podróbek to, że jakość materiału wiadomo jest gorsza. Te zaczepy, karabinki, które są tutaj, potrafią się urywać i uchwyty są dużo gorszej jakości. Następne. Nic prostszego, jeśli ktoś chodzi na siłownię i używa dużych ciężarów, a nawet małych, to rękawiczki. Rękawiczki takie albo takie podkładki. Oczywiście bardziej będą przydatne rękawiczki. Ja używam akurat firmy RDX rękawiczek od wielu lat. To jest rzecz, którą zmienia się, co prawda ja trenując codziennie, zmieniam co 2-3 miesiące. One się po prostu rozrywają. Kolejna sprawa, nie kupuję sobie takich, które bardzo owijają moją rękę, ponieważ najczęściej to owija w tym miejscu, a to prawie nic nie daje. Więc zwykłe rękawiczki, one nie są rowerowe, bo mają tutaj podszycie, żeby nie robiły się takie jak u mnie na rękach odciski. Dobra rzecz. I jeśli chodzi o też te gąbki są super. Jeśli znajdziecie takie gąbki, to też je polecam. Są jeszcze lepsze od rękawiczek, ale dawno ich nie widziałem w sprzedaży. Następnie. To jest coś, co każdy gadżeciarz uwielbia. Rękawice bokserskie Move It. Możecie je podłączyć do telefonów, do telewizora za pomocą Bluetootha i za pomocą aplikacji trenować razem z filmami wideo, które pokazują szybkość uderzeń i ilość uderzeń. Nie jest to perfekcyjne, ale to nie wiem ile obecnie kosztuje, zaraz tutaj napiszę cenę. Ja to kupiłem za 200 zł z rok temu i jest po prostu stosunek jakości do ceny jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o same wykonanie, są ok, prawda? Nie mogę nic narzekać na nie. Jeśli są jeszcze w sprzedaży, Move It. To bardzo polecam na prezent dla faceta, kobiety. Jest to bardzo dobre. Następnie nic prostszego jak skakanki. Różnego rodzaju mam tutaj skakanki. Mam taką bardzo fajną, obrotową. Mam zwykłą, ciężko się obraca. Mam speeda. Skakanki dla każdego będą fajne, bo można nawet w domu skakać. Ja skaczę u siebie na siłowni, ale mam wysokość taką jak w domu. Jeśli chodzi o kondycję, rozgrzewkę, każdemu polecam. Też zabieram zawsze skakankę na wyjazdy. To jest jedna z paru rzeczy, które po prostu zawsze mam ze sobą. Jedziemy z następnymi. Kolejna rzecz na prezent. Gumy oporowe. Każdy kolor ma inną siłę. Warto kupić sobie zestaw na prezent komuś. Możemy z tym zrobić prawie normalny trening. Ja gumy używam, zwłaszcza też na wyjazdach. Używam raczej tej średniej, na przykład tej i do rozciągania, i do robienia pompek. Tych mniejszych można używać do rehabilitacji, do treningu tricepsa, bicepsa. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jedziemy dalej. Opaski uciskowe na nadgarstki, na łokcie, na stawy kolanowe.
Ja używam opasek uciskowych najczęściej na staw łokciowy, gdy mnie boli, ale są też na nadgarstki, się bardzo często używa. Ta jest przykładowo na nadgarstek. Hop. Zawiązujemy sobie i usztywniają nam nadgarstek. Hop. Dobry prezent, też rzecz, która ktoś, kto dłużej trenuje, bardzo często się używa i to też się często po prostu zużywa. Następnie różnego rodzaju pasy kulturystyczne, tak? Mamy taki. Też dla osób, które dźwigają duże ciężary, jest to bardzo dobry pomysł na prezent. Tutaj akurat mam jeden z najlepszych pasów SBD. Jest do zamówienia w Polsce, tylko to już jest naprawdę pas dla profesjonalisty. Jak ktoś lubi drogie zabawki, no to SBD będzie dobry. Ale tak naprawdę za 100 zł można już kupić bardzo dobry pas. Ten pas, żeby nie skłamać, ma ponad 15 lat. I jak widać, ze skóry jest używany co najmniej raz w tygodniu. Za często nie używam pasa, ale dalej jest w bardzo dobrym stanie. To jest jednak zakup na wiele lat. Następnie opaski uciskowe na uda i na ręce. Body Flow Restriction. Dla treningu Body Flow Restriction z małym obciążeniem, dużą ilością powtórzeń. Naprawdę bardzo fajne zabawki. Tutaj mamy sagę. Bardzo je lubię, bo są łatwe w użyciu, bardzo szybko działają z aplikacją po Bluetootha. Tutaj mamy moje pierwsze, jakieś takie najtańsze, które kupiłem. Zakładamy sobie na biceps, zaciskamy. Jeśli chodzi o więcej o treningu BFR, możecie poszukać filmów, prawda? Opaski mają to do siebie, ich zadaniem jest to, żeby krew nie odpływała z mięśnia. Krew dopływa do mięśnia, ale opaska zaciska Ci tętnicę i nie pozwala odpłynąć tej krwi, przez co krew zostaje w mięśniu, jest coraz bardziej spompowany ten mięsień. Zwiększa to trening i bardzo się przydaje przy właśnie różnych kontuzjach, regeneracji, tak żeby zmniejszyć ciężar, ale też dać dodatkowy bodziec mięśniom. Mamy sagę, to jest po Bluetoothie. Tutaj mamy manualne zaciski i tutaj jeszcze mamy jedno. Fit cuffsy to są z pompeczką pompowane, tak żeby z manometrem, żebyśmy dokładnie wiedzieli jak mocno chcemy tutaj ścisnąć ten mięsień. Na pewno odsyłam do filmów, gdzie opisują to dokładniej, bo to jest, trzeba troszeczkę poczytać, ale polecam, ja robię 2-3 razy w miesiącu trening BFR i naprawdę są rezultaty. Moim ulubionym jest saga, bo najłatwiejsza w obsłudze. Zwróćcie uwagę też, jeśli macie faceta dużego, który ma powyżej 46 cm w bicepsie, to tylko i wyłącznie te i fit cuffsy, ponieważ te są za małe. One są do 46 cm. Mi ledwo starczają. Zostaje naprawdę troszeczkę, nawet bym powiedział, że są za małe. Następny. Domowy zestaw do treningu mięśni pleców tricepsa. Jak to działa? To jest kółko. Mamy tutaj uchwyt na triceps akurat i uchwyt na ciężarki. Zaczepiamy to przy suficie gdzieś. Do tego zaczepiamy z jednej strony ciężarki, a z drugiej strony mamy gryf czy linki do trenowania. Mięśnie pleców, triceps. Bardzo fajny zestawik, tani, bo kosztuje 100-150 zł, a jeśli ktoś ma miejsce albo ma na przykład drążek w domu, to może to zastosować, czy nawet przyczepić do sufitu. Minus jest taki, że potrzebuje dodatkowe obciążenie do tego, więc jeśli byście kupowali, no to jeszcze kupcie tak z 10-20 kg obciążenia. Następnie mata z kolcami. Jest ich do wyboru bardzo dużo w Polsce w internecie. Ja polecam
Od 2 lat używam. Są tańsze, są droższe. Mój ojciec, odkąd mu kupiłem, to używa codziennie. Nie jest to duży wydatek, a naprawdę położenie się na tym relaksuje, zwiększa, prawda, ukrwienie mięśni. Jest to rzecz, która dla osoby trenującej będzie zbawieniem po treningu. Nawet dla osoby nietrenującej jest to naprawdę bardzo fajna rzecz. One się różnią, wiadomo, ostrością tych kolców. Nawet moje dziecko czasami lubi po tym pochodzić. Polecam maty na prezent jak najbardziej. Następne. To będzie na tyle. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zapraszam do zostawienia łapki w górę, kliknięcia dzwoneczka, subskrypcji, napisania, która rzecz Wam się najbardziej podoba. Z tych wszystkich, które pokazałem, dla mnie każdą rzecz mam. Każdą rzecz dostałem lub kupiłem i każdą rzecz chciałbym dostać na prezent. Naprawdę. Każdą. Na pewno BFR Training, Moveit. No wszystko bym mógł wymienić. Wszystko. Dosłownie wszystko, bo wszystko kupiłem sobie po to, żeby to używać. I myślę, że jak kupicie jedną z tych rzeczy dla osoby, która trenuje lub chce zacząć trenować, będzie zadowolona. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale.